W IKEA pojawiły się właśnie nowości dekoracyjne na kwiecień 2026 i dzisiaj pokażę Wam najciekawsze z nich. Są papierowe kwiaty, które wyglądają jak ręcznie robione, nowe wazony, świece zapachowe i sporo dodatków, które idealnie sprawdzą się na wiosnę i Wielkanoc. Zobaczmy, jakie dekoracje warto teraz kupić w IKEA. Zapraszam na odcinek. Wśród nowości IKEA pojawiły się sztuczne kwiaty, ale uwaga, wykonane są nie z plastiku, tylko z papieru, więc są bardziej przyjazne dla środowiska. Mnie od razu skojarzyły się z takimi kwiatami, którymi ozdabia się palmy wielkanocne. Bardzo podobne robiłam też kiedyś w szkole na zajęciach praktycznych, więc ich widok od razu przypomniał mi czasy dzieciństwa. W kolekcji znajdziemy goździk za 7 zł, mak różowy również za 7 zł, piwonie za 10 zł, białą różę za 10 zł, jaskier za 5 zł, różę różową za 10 zł, eustomę jasnoróżową lub białą, obie za 13 zł, irys za 9 zł i mak pomarańczowy za zaledwie 7 zł. Kwiaty są urocze i bardzo delikatne. Myślę, że świetnie ozdobią wielkanocny stół oraz inne wiosenne dekoracje. Te sztuczne kwiaty, ale nie tylko, bo i te prawdziwe będą szałowo wyglądały w takim oto wazonie. Jest to nowość w IKEA. Wazon o bardzo modnym kształcie kosztuje 50 zł i jego wysokość to 22 zł. Wcześniej dostępny był w IKEA taki w kolorze żółtym. Natomiast myślę, że ten beżowy będzie bardziej uniwersalny i sprawdzi się w wielu wnętrzach. Wazon, który zachwyca swoim prostym, ponadczasowym wzornictwem. Wykonany został z lekko zielonego szkła i dostępny jest w 3 rozmiarach. Kosztuje kolejno 30 zł, 20 i zaledwie 10. Uroczy jasnoróżowy wazon za 40 zł jest już od pewnego czasu w ofercie i należy do kolekcji limitowanej, ale pojawił się za to nowy różowy wazon, który kosztuje tylko 15 zł i ma wysokość 17 cm. Mam identyczny, tylko w kolorze zielonym, który pochodzi również z wiosennej kolekcji, ale sprzed 2 lat. A ten na wiosnę 2026 przybrał kolor różowy. W IKEA pojawiła się zupełnie nowa seria świec zapachowych o nazwie Lotsfagel. W ramach tej kolekcji znajdziemy aż 10 nowych zapachów. Każdy z nich dostępny jest w 4 podstawowych wariantach. Takiej fajnej świecy 3-knotowej za 30 zł, świeca w szkle, która pali się 40 godzin za 13 zł oraz taka, która pali się 20 godzin za 10 zł. No i do tego tea lighty 30 sztuk za 13 zł. Dodatkowo niektóre zapachy dostępne są w jeszcze innych formach, na przykład w takim ryflowanym pojemniku eleganckim za 35 zł albo takim za 25. Dodatkowo niektóre zapachy możemy też kupić w formie takich blokowych świec zapachowych, 3 sztuki za 30 zł. Które to zapachy? Zaraz zobaczycie. Ale po kolei. Najpierw przyjrzyjmy się poszczególnym zapachom. Pierwszy zapach to coś totalnie w klimacie świeżego, eleganckiego bukietu kwiatów. Jest ciepły, kwiatowy, bardzo przyjemny. Taki, który od razu robi w domu spokojną, dopracowaną atmosferę. Trochę tak, jakbyście właśnie wstawili do salonu duży bukiet różowych kwiatów. To nie jest ciężki zapach, raczej delikatny, kojący i taki luksusowy w tle. Idealny na wieczór, ale też na co dzień, jeśli lubicie, gdy w mieszkaniu pachnie czysto, świeżo i przytulnie. No i ten zapach możemy kupić w bardziej wyrafinowanych formach świec, które są w takich eleganckich pojemniczkach.
Kolejny zapach jest totalnie inny, dużo bardziej energetyczny, a jest to zapach świeżego zielonego jabłuszka. Bardziej wyraźny, lekko kwaśny, taki rzeźki, zupełnie jakbyście ugryźli świeżo zerwane z drzewa jabłko. Jest pobudzający, odświeżający i daje wrażenie takiej świeżości w mieszkaniu. Nie jest ani ciężki, ani mdły, raczej lekki i przyjemny. To dobry zapach na co dzień, kiedy chcecie, żeby w domu było świeżo i przyjemnie. Trzeci zapach to zapach świeżego prania. Bardzo lekki, czysty i delikatny, zupełnie jak po wyjęciu pościeli albo ręczników prosto z pralki. Ma w sobie coś takiego spokojnego, domowego, kojarzy się z porankiem, kiedy wszystko jest ogarnięte i świeże. To nie jest intensywny zapach, raczej subtelny, ale cały czas wyczuwalny i bardzo przyjemny. Jeśli lubicie, kiedy w domu pachnie po prostu taką czystością i świeżością, to jest dokładnie ten kierunek. Kolejny zapach to brzoskwinia, taki owocowy, lekko słodki, ale nadal świeży, nie jest ciężki ani duszący. Ma w sobie letni klimat, trochę jak wakacje i ciepłe dni. Bardziej wyczuwalny niż świeże pranie, ale nadal przyjemny i nienachalny. To dobry wybór, jeśli lubicie owocowe zapachy. Kolejny zapach to wanilia, czyli ciepły, słodki i bardzo otulający, trochę jak świeżo upieczone ciastka albo waniliowe desery. To jest taki zapach, który od razu robi w domu przytulną atmosferę, bardziej może taki wieczorowy do odpoczynku niż taki świeży na co dzień. Jest wyraźny, ale nie męczy, daje takie poczucie komfortu i domowego klimatu. Jeśli lubicie słodkie zapachy, no to jest na pewno klasyk. No i ten zapach dostępny jest nie tylko w tych podstawowych formach, ale również możemy go kupić w takich eleganckich pojemnikach, o których Wam już wspominałam. Kolejny zapach to czerwone owoce. Jest słodki, ale jednocześnie świeży, trochę jak maliny albo truskawki. Jest bardziej żywy niż wanilia, ale daje lekkości i przyjemnego owocowego klimatu. Nie jest ciężki, nie jest przesadnie słodki, raczej dobrze sprawdzi się na co dzień. Jeśli lubicie owocowe zapachy, ale bez takiej duszącej słodyczy, to ten jest naprawdę fajny. Kolejny zapach jest dużo bardziej intensywny i wyrazisty. To połączenie drzewa sandałowego i paczuli, więc mamy tutaj taki ciepły, lekko cięższy, trochę korzenny klimat. Jest bardziej głęboki niż poprzednie, taki wieczorowy, spokojny, trochę w stylu hotelowego spa. Mi kojarzy się z kadzidłami, ale daje bardzo przytulną atmosferę, taką z charakterem. Nie jest to świeży ani słodki zapach. Jeśli lubicie takie bardziej eleganckie, cięższe nuty, to ten może być naprawdę ciekawy. Kolejny zapach fajnie kontrastuje z poprzednim, bo jest to zapach liścia figowego. Jest świeży, zielony, trochę jak skoszona trawa albo liście po deszczu. Bardzo naturalny i lekki, ale ma w sobie coś takiego charakterystycznego, nie jest taki banalny. Daje wrażenie świeżości i spokoju, trochę tak jakbyście wpuścili do mieszkania takie powietrze z zielonego ogrodu. Dobry wybór, jeśli nie lubicie słodkich zapachów, ale coś bardziej takiego żywego. 9. zapach to arbuz, bardzo świeży, soczysty i lekko słodki. Od razu kojarzy się z latem i wakacjami. Jest lekki, przyjemny, daje wakacyjny klimat, taki trochę jak w gorący dzień, kiedy dostajemy coś zimnego do picia. Nie jest ciężki ani duszący, raczej taki, który fajnie odświeża przestrzeń. Dobry wybór na cieplejsze miesiące, albo jeśli po prostu lubicie takie świeże, owocowe zapachy. I ostatni z nowych zapachów, zapach 10, to kwiat cytrusów. Bardzo lekki, świeży, delikatnie kwiatowy, coś pomiędzy taką czystością a subtelną świeżością. Nie jest kwaśny jak cytryna, bardziej miękki i przyjemny. Daje wrażenie lekkości w mieszkaniu, trochę jak słoneczny dzień i otwarte okno. To jeden z tych zapachów, które są bardzo bezpieczne, bo sprawdzą się praktycznie u każdego.
Zegar ścienny w kolorze czarnym i beżowym, średnica 28 cm, a kosztuje 30 zł. I obok zobaczcie, jaka fajna nowość na wiosnę, zegar, którego obramowanie przypomina kwiat. Kosztuje 40 zł, średnica zegara to 29 cm. Bardzo oryginalny zegar ścienny, bowiem jego rama została wykonana z korka. Kosztuje 130 zł, jego średnica 38 cm. Obramowanie można wykorzystać jako tablicę na notatki. Kolejny zegar wykonany z korka, ale tym razem taki do postawienia na biurku. Kosztuje 30 zł, jego wysokość to 145 mm. Bardzo fajny gadżet. Jest to zegarek z funkcją budzika, który ma jednocześnie taki pojemnik na biurowe drobiazgi, długopisy, różne rzeczy, które chcemy mieć pod ręką. Bardzo fajny pomysł. Kosztuje 20 zł. I to już wszystkie nowe dekoracje z IKEA na kwiecień 2026, które chciałam Wam pokazać w tym filmie. Napiszcie w komentarzu, który produkt spodobał Wam się najbardziej. Zawsze, jak wiecie, jestem tego bardzo ciekawa, czy wybierzecie papierowe kwiaty, czy urzekły Was może nowe świece zapachowe. A jeśli lubicie takie przeglądy nowości z IKEA i dekoracji do domu, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo regularnie pokazuję nowe kolekcje i inspiracje do wnętrz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Uprzejmie proszę o subskrypcję, podbicie filmu, łapki w górę, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!